Dzień dobry moi drodzy, witamy się dzisiaj z Kamieńca Podolskiego, który wiele lat temu był nazywany bramą do Polski, ewentualnie przedmurzem chrześcijaństwa, ze względu na swoje położenie, swoje obwarowanie i swoją twierdzę, która nad tym wszystkim górowała. Twierdzę zobaczymy sobie trochę później, ponieważ nie wiem, czy widać w tle, autobus z piłkarzkami przyjechał na wycieczkę, dlatego pewnie będzie tam ostry młyn. Ale pochodzimy sobie trochę po Kamieńcu Podolskim. Akurat za mną znajduje się polski ratusz, a sam Kamieniec Podolski właściwie dookoła usiany jest przeróżnymi zabytkami, starymi murami, basztami, uroczymi kamieniczkami i ma również miejski park, który będę chciał zobaczyć. Także zapraszam na przechadzkę po Kamieńcu Podolskim. Ale zanim ruszymy na miasto, pokażę wam jeszcze miejscówkę. Wynająłem taki pokoik na poddaszu. Właściwie nie ma tutaj nic więcej. Łazienka jest wspólna tam za ścianą. Bardzo w sumie przyjemnie i przytulnie. Pokażę wam jeszcze widoczek. Jest małe okienko, co prawda, tylko tu się nie przejmujcie, śpi sobie moskitiera z tego okienka. Ale za oknem jest taki oto widoczek. Myślę więc, że całkiem przyjemnie. A całość za noc kosztowała mnie tyle. Kamieniec swoje dobre położenie obronne zawdzięcza m.in. rzece Smotrycz, która opływa właściwie całe miasto dookoła. Z jednej strony jest usytuowana twierdza, z drugiej miasto. Łączy to oczywiście most, a sama rzeka leży w takim kanionie. Dlatego jest po prostu idealnym miejscem naturalnym, aby się fortyfikować, ponieważ taki kanion bardzo ciężko przekroczyć. Oczywiście w czasach, kiedy twierdza była szturmowana, tego mostu, po którym idę, nie było. Tam widać bardzo ładnie jakąś basztę jeszcze. Ponieważ ta cała strona tutaj była miastem, Smotrycz domyka się z tamtej strony i prowadzi most na twierdzę, której obecnie nie widać. Całkiem wysoko. Kamieniec był wielokrotnie oblegany, jednak bardzo dzielnie się bronił. Koniec końców w 1672 roku
twierdza została poddana i to nie z powodu braku woli walki czy jakiejkolwiek chęci obrony, natomiast szacuje się, że wojska, które oblegały Kamieniec Podolski, liczyły jakieś 150 000 żołnierzy, a w tamtym czasie załoga obrony zamku liczyła sobie 2000. Więc no nie ciężko się domyślić, że szanse tutaj ustania tej nawały były raczej przeciętne. A tymczasem spacerujemy sobie właśnie po parku miejskim. Szukam jakiegoś ładnego widokowo miejsca właśnie na ten kanion, z możliwością tak, żeby jeszcze twierdzę było widać. Tu się troszeczkę przez drzewa miasto przecina. Zobaczymy, może się za kawałek gdzieś tutaj dalej uda, a jeżeli się nie uda, to może z drugiej strony już z miasta, z murów coś takiego wykombinujemy. Albo jeszcze kawałeczek przez trudny teren. O. Albo stąd. Ktoś powycinał drzewa chyba akurat, żeby zrobić punkt widokowy, albo żeby ludzie tu z domków mieli dobry widok. Spróbujemy. O. Może w ten sposób. Baszta Stefana Batorego. Proszę, proszę. No i praktycznie dookoła całego miasta wiodą takie mury staromiejskie i co kawałek albo baszta, albo taka duża brama. Zobaczymy, co dalej tam jeszcze można zobaczyć. To jeszcze wszystko wybudowane na takich potężnych skałach. Tego wcześniej nie było widać. A ta baszta przed nami jest nazywana basztą polską. Była tu też baszta ruska, baszta turecka. No dobrze, kanion kanionem i baszty basztami, a właściwie bramy, ale trzeba się jakoś dostać do twierdzy. A żeby sobie ułatwić to zadanie, wydaje mi się, że jest to misja dla zwiadowcy.
Panoramka na miasto. Bardzo ładna. Tam mostek, którym można tutaj przejechać. Widać na końcu taką bramę kamienną, z murów właściwie stworzoną. Kawałeczek za tą bramą akurat mieszkam. I kawałeczek za tą bramą jest też szlaban, gdzie chcąc przejechać samochodem trzeba zapłacić. Ja akurat jadąc motocyklem zostałem wpuszczony bez opłaty. Po prostu pani kazała mi ominąć szlaban i gra gitara. A tu za mną właśnie. Trzeba przyznać, że ogromne. I widzę, że tam ktoś stoi w oknie, więc tam prawdopodobnie da się wejść. Wiem, że ludzie chodzą tutaj z przewodnikiem. Oczywiście będę się starał tak zrobić, żeby ich unikać. Zobaczymy, czy to się uda. Można z łuku do Putina postrzelać. A może zejdę na drogę, bo to tak nie najlepiej chyba przez środek. W tej wieżyczce w oknie na pewno kogoś widziałem, więc będę starał się tam wejść. Widzę, że tu ludzie też wchodzą gdzieś, a to może później. Standardowo tam, gdzie ludzie, tam nie ja. Jakieś muzeum. Lata rządów tureckich to okres upadku kamieńca. Handel niemal całkowicie zamarł, często panował głód, a okolice były spustoszone i opuszczone przez większość mieszkańców. Turcy zamienili prawie wszystkie świątynie chrześcijańskie na meczety, ulepszyli i umocnili fortyfikacje oraz most prowadzący z zamku do miasta zwany odtąd tureckim. Kiedy wreszcie w 1699 roku po pokoju karłowieckim Polska odzyskała kamieniec, jego sytuacja była rozpaczliwa. Mieszkańców na rozległym terenie Starego Miasta pozostało ledwie 3,5 tysiąca. Kiedy w 1793 roku kamieniec dostał się pod zabór rosyjski, ówczesny komendant twierdzy poddał ją Rosjanom bez jednego wystrzału. Polska już na zawsze utraciła jedno ze swoich najważniejszych niegdyś miast. Dobre wyjście. Eleganckie. Najlepsze.
można zobaczyć, jak wyglądała w tamtych czasach piekarnia. A, pachnie grillem. No. Tam faktycznie w środku pan robi chleb. Myślę, że można go tu gdzieś kupić, albo może do tego grilla jest serwowane, albo jakieś bułeczki. Halo, dobry dzień. Dobry dzień. No cóż, ja raczej fanem mieszania historii nowożytnej z historią mocno wcześniejszą nie jestem, więc takie muzeum w twierdzy to mi się raczej nie podoba. No ale zrobili to zrobili. O, okej. Do łamania kołem. No i cóż, generalnie to jest tak, że przed chwilą coś ze 3 razy jebło. Co prawda z dość daleka, ale słychać było, że jebło, a teraz wyje syrena.
Twierdza naprawdę ogromna. Faktycznie robi wrażenie. Za 100, jak dobrze pamiętam, hrywien bilecik, czyli tyle, ile tu będzie na dole. Można spokojnie, myślę, z godzinę pospacerować. Pewnie z dziećmi nawet więcej niż z godzinę. Teraz ja. Jeszcze wam chciałem pokazać mostek właśnie. Tylko oczywiście jest tu głośno, bo auta jeżdżą. A to był właśnie mostek łączący twierdzę z miastem. Tutaj właśnie widać bardzo dobrze. Kurczę, chyba bez sensu przechodziłem na drugą stronę. Stop na chwilę. O, trochę lepiej. I przez chwilę ciszej. Tu właśnie fajnie widać po pierwsze kanion, tam jeszcze schodami można zejść w dół, a po drugie właśnie mury, które okalały miasto. Tam na końcu jest jeszcze jakiś duży budynek. Może się tam jeszcze za chwilę przejdziemy. A ja mieszkam gdzieś tutaj. Zaszedłem jeszcze do Muzeum Miniatur Zamkowych, albo bardziej w sumie zamków miniaturowych. Bardzo ładnie zresztą wykonane. Może będzie inspiracja, żeby gdzieś jeszcze pojechać i któryś z tych zamków zobaczyć. Muchaczewski zamek. Bardzo ładny, a Mukaczewo w sumie blisko. Dyskowski. O, Podhorce. W Podhorcach byłem. Się ktoś naprawdę musiał fest napracować, żeby coś takiego wykonać.
O, ta konstrukcja bardzo mi się podoba. Lubię te kształty właśnie. Chłocińska forteca. To Mukaczewo naprawdę mnie kusi, żeby pojechać. Bardzo fajnie ta miniatura wygląda. O, tutaj zamek, w którym byliśmy przed chwilą. Tutaj miniaturka. A tutaj nie miniaturka. O, to też bardzo fajne. Chódzki zamok. Jeżeli to tak wygląda, to myślę, że będzie trzeba tam pojechać. A to widziałem gdzieś, jak szukałem miejsc turystycznych, i to chyba jest wizualizacja, bo to nie istnieje obecnie na górze. A znowu wyją syreny. I widoczek na właśnie nie miniaturkę. Super jest ten Kamieniec Podolski, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy dobrze widać, ale na wieży, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest herb potockich. Albo tak mi się po prostu wydaje. Bardzo ładna wieżyczka, jeszcze jak ją wyremontują przy okazji, to będzie w ogóle pięknie. Tak, jest podpisany Potocki nawet. Dominikańska, również po polsku napisana. I tak, moi drodzy, pospacerowaliśmy trochę po Kamieńcu Podolskim. Deszcz zaczyna właśnie padać, zresztą zgodnie z zapowiedziami. Jest mniej więcej przed 15, już do wieczora ma padać. Ja będę musiał się gdzieś wstołować na jakiś obiadek, potem przygotować do drogi i jutro z samego rana znowu czeka mnie bardzo długa droga, ponieważ jadę już prosto do domu. Nie wiem, ile zajmie mi znowu przekraczanie granicy. Ostatnio były to 2 godziny. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę szybciej.
Jak jechałem w tą stronę, to nie było absolutnie żadnego samochodu. Ale no to było rano, więc zupełnie inny temat. Zanim ja dojadę do granicy, to będzie pewnie południe albo mocno po południu. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że spacer po Kamieńcu Wam się podobał i że zobaczyliście tutaj całkiem ciekawe miejsca. I z tego miejsca pod ratuszem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego.